Witam. Dzisiaj będzie pióro niezwykłe. Tym razem zestaw tria japońskiego Atrament Blue Black firmy Platinum, pióro wieczne firmy Platinum, no i tutaj mamy firmy Delphonics, mamy papier listowy, papeterię, na której będę to pióro próbował. Oczywiście trzeba zacząć od pióra wiecznego. Jak napisy tytułowe ogłosiły, jest to Platinum Izumo. Pióro sprzedawane jest w takim oto drewnianym pudełku. Bardzo lekkie drewno to jest. W środku mamy papierową dokumentację, jeden nabój startowy. No i mamy też tutaj informację, że jest to pióro, które pokryte zostało lakierem urushi. Do tego jeszcze wrócę. W części, w której przechowujemy pióro, mamy taką wkładkę z miękkiego materiału, no i mamy samo pióro, które jest ukryte w takim oto etui zawijanym na tasiemkę. O i może to etui, poza tym, że chroni pióro, trochę służyć jako taki piórniczek do przewożenia. No, a to mamy pióro i pierwszy rzut oka, tak się ono prezentuje. Może w tym momencie na to nie wygląda, ale jest to naprawdę duże pióro. Skówka ma kształt taki troszkę beczkowaty. Klips się łatwo odgina. Jak tutaj widać, bardzo minimalistyczny wzór. Na klipsie mamy oczywiście nazwę firmy, a pióro wykończone jest jak to pióra w kształcie cygara, takim półokrągłym końcem po obu stronach. Korpus się troszkę zwęża przy końcu, w takim też zakończony półokoliście końcówką. Stalówka po zdjęciu skówki okazuje się bardzo duża, wykonana z 18-karatowego złota. Oczywiście widzimy spływak i zwężającą się sekcję zakończoną takim pozłacanym pierścieniem. Jak już powiedziałem, pióro pokryte jest lakierem urushi. Ten model to Tamenuri Akamane, czyli ukrywa na spodzie trochę czerwieni. Do tego jeszcze wrócę. Natomiast pióro to zasilane może być i jest w tym wypadku konwerterem i nabojami firmy Platinum. W zestawie dotrzymujemy i nabój, i konwerter. Jeszcze nie dodałem, a powinienem, że pióro w całości wykonane jest z ebonitu. Mimo dużych rozmiarów pióro trzyma się wygodnie. Nie przeszkadza tutaj nawet ten gwint w połowie sekcji. No, w tym modelu niestety skówki z tyłu nie można założyć. Pióro jest oczywiście bardzo dobrze wyważone. Czas na porównanie wielkości. Mamy parkerowskiego Duofolda, Soneta, Lamy Safari i Pelikana 140 i tutaj widać, że Izumo jest największy z nich, nawet po zdjęciu skówki jest najdłuższe i najgrubsze. Mierzy 15,5 cm zamkniętą skówką, natomiast po jej zdjęciu ma 13,5 cm długości. Średnicę jeszcze pomierzę. Na początku sekcji ma to 11 mm średnicy, potem 13 mm troszkę wyżej, a w najszerszym punkcie jest to 16 mm. Pióro w całości waży 39 gramów. No a po zdjęciu skówki widzimy, że to 24 gramy, a więc prawie połowa. Zarówno pióro, jak i papeteria wypożyczona jest ze sklepu Escribo, a więc teraz zobaczmy na papeterię Delphonics, która tutaj pomoże w próbie pisania. Mamy 3 koperty w granatowym kolorze, naklejki,
białe do przyklejenia adresu na tych ciemnych kopertach. Mamy 6 arkuszy papieru, który ma takie ozdoby, w zależności od modelu różne. No i mamy jeszcze taką poliniowaną kartkę, która po podłożeniu pozwala na to, żeby utrzymać równy charakter pisma. To bardzo pomocne. No i teraz wypróbuję japoński papier i japońską stalówkę z japońskim atramentem. Tutaj mam stalówkę grubości F. Oczywiście, już mówiłem, 18-karatowe dwukolorowe złoto. Jest to dość cienka Fka i dość to twarda stalówka. Trochę docisnąłem i nie bardzo więcej atramentu tu się pojawia. Dobrze się tym piórem bez problemu dla mnie pisze, mimo że stalówka jest dość twarda. Jeszcze próba pisania bez nacisku, nic tu się nie przerywa, więc bardzo dobrze. Jeszcze odwrócone o 180 stopni. Można pisać, ale mam wrażenie, że ciut drapie. Jeszcze rzut oka na zbliżeniu na lakier. To wielokrotne krycie. Tutaj widać częściowo przedostaje się ta czerwień spod czarnej warstwy lakieru. Jeśli się uda tutaj mi dobrze oświetlić, to widać ją w znacznie większym stopniu, a więc producent nie oszukuje, czerwony lakier jest pod spodem. Bardzo ciekawie się ten lakier właśnie prezentuje i jest to jeden z walorów tego pióra. Bardzo eleganckie i dość kosztowne pióro, ale myślę, że warte uwagi. Cieszę, że mogłem je pokazać i do usłyszenia.